początkiem lat 60. XIX wieku Galicja uzyskała od władz austriackich autonomię. System reform zakładał nowy podział administracyjny zwiększający samorządność prowincji. Głównym organem władz samorządowych był Sejm Krajowy z siedzibą w Lwowie. Organami samorządu lokalnego były zaś rady powiatowe i gminne. Minęło też kilkanaście lat od uwłaszczenia chłopów. Niestety większość z nich żyła w biedzie. Uprawiali małe, często mniej niż 2-hektarowe pola. Byli pozbawieni praw do serwitutów, czyli bezpłatnego korzystania z dworskich lasów, pastwisk czy stawów. Właściciele majątków różnie podchodzili do wspierania ludności wiejskiej. Wyjątkiem był Ignacy Łukasiewicz, który w kupionej w 1865 roku Chorkówce dołożył starań, by stworzyć nowoczesną i postępową wieś. Ignacy Łukasiewicz wybiera Chorkówkę z prostej przyczyny, z powodu jej bliskości względem kopalni w Bóbrce. Sam majątek nie był zbyt drogi. Kiedy umiera Ignacy Łukasiewicz, szacuje się wartość całego majątku na blisko 16 000 złotych reńskich, a więc nie była to olbrzymia kwota. W Chorkówce powstaje dwór Łukasiewiczów, który buduje znany krakowski architekt Aleksander Gebauer. Ten dwór miał centralne ogrzewanie, miał pracownię chemiczną w piwnicach, był bardzo dobrze wyposażony i to była budowla bardzo nowoczesna na tamte czasy. Tworzy kaplicę dworską, z której miejscowi mogą korzystać. Jest to wielkie wydarzenie dla tej lokalnej społeczności, dla wsi, że właśnie pojawia się właściciel ziemski, który zauważa, że gdzieś obok niego żyją ludzie dużo ubożsi, ale którzy mają też olbrzymie potrzeby. Łukasiewicz zainicjował budowę szkół wiejskich, najpierw w Chorkówce, później wraz z Karolem Klobasą Zręckim także w okolicznych wsiach. Również żona Ignacego, Honorata, utworzyła przy dworze dla wiejskich dziewcząt szkółkę koronkarską. Zainspirowało to inne szlachcianki, w tym Annę z Działyńskich-Potocką, właścicielkę Rymanowa, do zakładania podobnych szkółek dla dzieci wiejskich. Ignacy Łukasiewicz, będąc wielkim orędownikiem edukacji, jak gdyby dostrzega tą bolączkę, która dotyka całą Galicję, gdzie praktycznie 80% ludności to analfabeci. Zresztą przecież Galicja nie bez kozery nazywana jest Golicją, więc absolutnie o czymś to świadczy. Z jednej strony działalność Ignacego Łukasiewicza ma na celu podniesienie poziomu edukacji, a z drugiej strony też zniesienie powszechnej biedy. Jedno z drugim absolutnie ma ścisły związek. Bezpośrednim wsparciem finansowym dla chłopów było utworzenie przez Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce kasy zapomogowo-pożyczkowej. Każdy chłop mógł się zapisać do tej kasy zapomogowo-pożyczkowej, wpłacając jakąś drobną, symboliczną kwotę i mógł z tego korzystać w przypadkach takich nieszczęściach losowych. Kasy zapomogowo-pożyczkowe udzielały chłopom krótkoterminowych pożyczek. Były one spłacane co tydzień i w ten sposób Ignacy zabezpiecza chłopów przed oszustami. Zabezpiecza ich przed powszechną przecież w ówczesnej Galicji lichwą. Tutaj bardzo ważna rola była organizatora takiej kasy. Bo chłopi z założenia nie mieli środków, a więc sami z siebie nie byli w stanie wygenerować środków na kapitał obrotowy, na kapitał pożyczkowy. A ponieważ Łukasiewicz włożył tych 400 złotych reńskich do tej kasy w Chorkówce, okazało się, że była najlepiej zorganizowaną, najzamożniejszą kasą w całym powiecie, bo chłopi też chętnie tam swoje pieniądze lokowali, bo one były bezpieczne. Aby wieś była dobrze funkcjonującym organizmem, Łukasiewicz podjął trud upowszechnienia wśród chłopów nowocześniejszych form gospodarowania. Wspierał finansowo meliorację gruntów, zachęcał do zakładania sadów, płacąc chłopom za sadzenie w ich gospodarstwach lub przy drogach drzew owocowych szlachetniejszych odmian. Sprowadzał i rozpowszechniał nasiona roślin uprawnych. Inwestował duże środki, aby stworzyć system prowadzenia gospodarstwa rybnego, rozwoju pasiecznictwa oraz hodowli bydła. Ignacy Łukasiewicz nie był typowym ziemianinem. On tutaj w swoim majątku przede wszystkim zrezygnował z prawa propinacji, które było niezwykle korzystne dla ówczesnych właścicieli majątków.
Przywilej propinacyjny to było jedno z uprawnień szlachty jeszcze od XVI wieku. Wtedy się ono rozwinęło, polegające na tym, że chłopi mieli obowiązek zaopatrywania się u pana w napoje alkoholowe. Najpierw to było piwo, a później, kiedy rozpowszechniła się produkcja wódki, to w XIX wieku była to już wódka, więc chłop musiał kupować konkretny kontyngent alkoholu w karczmie pańskiej i nie miał prawa tego robić gdzie indziej. Gdy były organizowane dożynki w swoim majątku, więc za zadośćuczynienie za pracę w majątku, zebrania ostatniego snopa zboża, właściciel majątku organizował dożynki, które przetrwały do dnia dzisiejszego. Ale tamte dożynki odbywały się w sposób inny. Dostawali chłopi jadło i olbrzymie ilości alkoholu. Powiedzenie wśród chłopów było takie, że gdy nie padł z przepicia jeden bądź też więcej chłopów przy stole, to dożynki były nieudane. Ignacy Łukasiewicz świadomie z tego prawa zrezygnował. Uważał, że nie tędy droga i że tak naprawdę czerpanie dochodów, a równocześnie rozpijanie chłopów do niczego dobrego nie doprowadzi, niczemu dobremu się nie przysłuży. Zupełnie na innych podstawach budował, czy to swój majątek ziemski, czy też kopalnie i rafinerię. W zasadzie jego wartości były skrajnie różne, jak te wartości, którymi posługiwała się większość ówczesnego polskiego ziemiaństwa. W 1868 roku Ignacy Łukasiewicz został członkiem Rady Powiatowej w Krośnie jako przedstawiciel ziemiaństwa, ale w ciągu 14 lat działalności w Radzie dał się poznać jako reprezentant ludności chłopskiej. Zaraz po objęciu funkcji zajął się drogami, budową dróg. Trzeba było mieć dobre, bite drogi do przewożenia transportów ciężkich. Zdawał sobie sprawę, że to jest podstawa dla rozwoju tego regionu. Więc pierwsza droga, jaką udało się mu wybudować i robił wszystko, żeby ta droga powstała, to była droga Krosno-Zręcin, następnie przedłużona w kierunku Nowego Żmigrodu. I kolejna droga Krosno-Kombornia. Mówi się, że drogi w powiecie krośnieńskim są drukowane guldenami Łukasiewicza i faktycznie trzeba to rozumieć dosłownie. Jeżeli nie udało się czegoś przeforsować, na forum Rady nie było zgody większości, to wtedy Ignacy Łukasiewicz finansował to z własnych środków. Jako przedstawiciel właśnie gmin wiejskich zasiadał w Radzie Powiatu przez wiele lat, co pokazuje, w jakim kierunku te jego działania szły. Chodziło o podniesienie poziomu życia ludności powiatu i tak widział swoją misję w Radzie Powiatu. Są takie przekazy, że tylko przez 14 lat tylko 3 razy opuścił posiedzenie Rady Powiatowej. To świadczy o jego sumienności, ale też o tym, jak przykładał się do tej pracy. Działalność Łukasiewicza we władzach samorządowych znalazła swoją kontynuację w Sejmie Krajowym, czyli najwyższym organie autonomicznej Galicji, do którego został wybrany w 1876 roku. Podobnie jak w przypadku Rady Powiatowej, mandat poselski pełnił do śmierci. I tutaj w zasadzie tą pracę w Sejmie można podzielić na takie dwa nurty. Po pierwsze, ta jego działalność mająca za zadanie przyczynienie się do wprowadzenia odpowiedniej ustawy naftowej i w ogóle dbałość o interesy naftowe, a z drugiej strony takie sprawy różne, w których również był niezwykle aktywny i chciał brać udział. Tutaj kwestia dzierżawy majątków przez małoletnie sieroty, kwestie związane z rozwojem szkolnictwa, bo wiemy o tym, że postuluje m.in. o wprowadzenie nagród dla twórców podręczników skierowanych do uczniów gimnazjów, podręczników napisanych w języku polskim. Dzisiaj w Chorkówce po dawnym dworze Łukasiewiczów nie ma już śladu, ale są dowody upamiętnienia wybitnego ojca tej ziemi, który do końca życia w swojej działalności publicznej był wierny sprawom prostych ludzi.